tym filmie chciałbym opowiedzieć o bardziej zaawansowanych opcjach tabeli przestawnej. Przełączymy się do naszego arkusza z danymi, dane wartość sprzedaży i wstawimy prostą tabelę przestawną. W tym celu klikam na wstążkę wstawianie, następnie przycisk tabela przestawna. Tabelę przestawną chciałbym umiejscowić w nowym arkuszu, dlatego klikam na OK. I do etykiet wierszy przeciągnę pole kraj. Do wartości przeciągnę wartość sprzedaży. Domyślnie funkcją agregującą jest suma wartości sprzedaży i w taki oto sposób widzimy, ile wynosiła suma wartości sprzedaży dla poszczególnych krajów. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym pokazać, to sortowanie i zaawansowane sortowanie. Jeżeli rozwiniemy listę rozwijaną i wybierzemy sortowanie od A do Z albo od Z do A, no weźmy pierwszy od A do Z, to w tabeli informacje zostaną posortowane według pierwszej kolumny, czyli alfabetycznie. Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia i tak dalej. Usuniemy ten filtr za pomocą więcej opcji sortowania. My chcemy sortować malejąco, ale nie według kolumny kraj, tylko według kolumny suma wartości. A więc wartości mają być zaprezentowane dla poszczególnych państw od największych do najmniejszych, malejąco. OK. W ten sposób zmieniliśmy układ naszej tabeli przestawnej i wartości są zaprezentowane od największej sumy wartości sprzedaży do najmniejszej. Kolejne narzędzie, za pomocą którego możemy zmienić sposób prezentowania danych, to filtry znajdujące się bezpośrednio tutaj na liście rozwijanej. Możemy wybrać filtry wartości i na przykład wyświetlić informacje, które są mniejsze niż, powiedzmy, 10 tysięcy. W ten sposób zachowane zostało sortowanie malejące, ale dodatkowo został dodany filtr wartości, które są mniejsze niż 10 tysięcy i tylko te kraje i te wartości zostały tutaj zaprezentowane. Zmieńmy filtr wartości na przykład na większy niż 10 tysięcy. Wtedy zobaczymy pozostałe kraje i także widzimy, że zachowane zostało sortowanie malejące. Oprócz filtru, który nazywa się filtrem wartości, znajdują się jeszcze filtry etykiet, a więc możemy odnosić się bezpośrednio do etykiet, w tym wypadku etykiet wierszy, a więc w naszym przykładzie do krajów. Na przykład weźmy sobie taki filtr, który będzie pokazywał nam państwa, które nie kończą się na A. I widzimy, że zostały wyfiltrowane informacje dotyczące krajów, których nazwy kończą się na Y, a konkretnie nie kończą się na A, więc mamy Niemcy, Włochy i Czechy. Należy dodać, że zmiana filtru powoduje kasowanie filtru poprzedniego. To znaczy, jeżeli wybraliśmy filtr etykiet, nie kończy się na A, to filtr wartości, który wcześniej został przez nas wprowadzony, większe niż, mniejsze niż, jakiekolwiek inne, zostały skasowane. Oznacza to, że domyślnie możemy zastosować tylko jeden filtr do tabeli przestawnej. W jaki sposób to zmienić? Należy wybrać opcję tabeli przestawnej, przejść do zakładki sumy i filtry i zaznaczyć opcję zezwalaj na wiele filtrów w jednym polu. Klikamy na OK i zobaczymy, czy teraz uda nam się wyfiltrować, dodać nowy filtr. Mamy filtr nie kończy się na A, to jest pierwszy filtr, który został dodany, a teraz dodamy jeszcze filtr wartości mniejszych niż, powiedzmy sobie, 10 tysięcy.
I w ten oto sposób możemy dodawać do naszej tabeli przestawnej więcej filtrów. Żeby filtr usunąć, wciskamy wyczyść filtr skraj. Zostało tylko zachowane sortowanie malejące, które zastosowaliśmy na samym początku. Jeżeli najedziemy na dowolny element w kolumnie etykiety wierszy, na przykład najechałem na Hiszpanię, prawym przyciskiem myszy włączymy menu kontekstowe, mamy tutaj taką opcję jak przenieść i na przykład z jakiegoś powodu chcielibyśmy, aby Hiszpania była na początku. To niszczy oczywiście, czy zaburza sortowanie malejące. Tego sortowania już nie ma. Zostało anulowane. Inna opcja, na przykład Niemcy, przenieść w dół o jedno, Niemcy przenieść w dół o kolejną rzecz. W ten sposób możemy również zmieniać prezentowanie danych w tabeli przestawnej. Pamiętamy, że w naszym zadaniu mamy takie pole jak region. I dane zostały tutaj podzielone na następujące regiony: Europa Południowa, Europa Północna, Środkowa, Wschodnia i Zachodnia. Ale może zdarzyć się tak, że będziemy chcieli grupować informacje zupełnie inaczej. Załóżmy, że chcemy podzielić nasze kraje na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią. Zaznaczmy państwa umownie należące do Europy Zachodniej: Hiszpania, Francja, Norwegia, Niemcy, Szwecja, Włochy. Zaznaczam te informacje z wciśniętym klawiszem Ctrl, prawy przycisk myszy i wybieram opcję Grupuj. Następnie zaznaczam kraje tak zwanej Europy Wschodniej, czy kraje, których umownie się mówi, że należą do Europy Wschodniej: Czechy, Polska, Rosja, Ukraina. Prawy przycisk myszy, grupuj. I teraz, jeżeli stanę na komórce A4, wcisnę przycisk F2, aby przejść do trybu edycji, mogę napisać, powiedzmy, zachodnia, a na komórce A11 wschodnia. I jest to kolejny sposób zmiany prezentowania danych w tabeli przestawnej, czyli dowolne grupowanie. Pokażmy jeszcze sobie, w jaki sposób można wrócić do stanu poprzedniego, czyli rozgrupować te informacje. Stajemy na komórce A4, zachodnia, prawy przycisk myszy, rozgrupuj i następnie na wschodnia, prawy przycisk myszy, rozgrupuj. W ten sposób wracamy do układu pierwotnego. Nasze kraje w żaden sposób nie są pogrupowane. Następny bardzo ważny element związany z prezentowaniem danych liczbowych w tabeli przestawnej to możliwości wyświetlania tych danych w zupełnie innym układzie. Możemy przyjąć, że w tej tabeli przestawnej widzimy sumę wartości sprzedaży, w sensie wartościowym. A co gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak te informacje, jak te dane wyglądają na przykład w ujęciu procentowym? Prawy przycisk myszy na dowolnej wartości w tabeli przestawnej i wybieramy z menu kontekstowego Pokaż wartości jako. Jest tutaj bardzo dużo elementów. Wybierzmy sobie pierwszy. Pokaż jako procent sumy końcowej. W momencie, kiedy wybierzemy tą opcję, widzimy, że suma końcowa, oczywiście suma wartości sprzedaży, wynosi 100%. Na to składa się 12,18% Hiszpanii, 4,36% Czech, 15,37% Francji i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą prostego mechanizmu 2 kliknięć zmieniliśmy sposób prezentowania danych. Nie są to już dane w ujęciu wartościowym, tylko procentowym. Inny ciekawy sposób umożliwiający porównanie danych liczbowych
pokaż wartości jako procent z. No i będziemy porównywali się teraz na przykład do Polski. Procent z Polski. Po kliknięciu na OK widzimy, jak wartości poszczególnych krajów pozostają w relacji do wartości, która przyjmuje 100% dla Polski. A więc suma wartości sprzedaży w Hiszpanii wynosiła 149,11% w stosunku do Polski. Automatycznie nie zostaje wyświetlana też suma końcowa, ponieważ w tym wypadku podsumowanie tej kolumny nie miałoby sensu. Zmieńmy sobie to, porównajmy się teraz na przykład do pokaż wartości jako procent z, no właśnie na przykład do Hiszpanii. Ok, Hiszpania stanowi 100%, a suma wartości sprzedaży w Czechach stanowiła 35,77% tego, co osiągnięto w Hiszpanii. Kolejny sposób prezentowania danych w tabeli przestawnej to różnica i procent różnicy. Prawy przycisk myszy, pokaż wartości jako różnica, przykład w odniesieniu, zachowajmy do Hiszpanii. OK. I widzimy, że suma wartości sprzedaży w Czechach w ujęciu wartościowym była o 8620 niższa niż w Hiszpanii, a we Francji o 3520 wyższa w stosunku do Hiszpanii. Możemy to także pokazać jako procent różnicy. Prawy przycisk myszy, pokaż wartości jako procent różnicy, no również w stosunku do Hiszpanii, żeby zachować tutaj pewną ciągłość tego przykładu. I widzimy, że suma wartości sprzedaży w Czechach była o 64,23% niższa w stosunku do Hiszpanii, a we Francji o 26,23% wyższa w stosunku do Hiszpanii. Jeszcze raz pokażmy prawy przycisk myszy, pokaż wartości jako. Jak widać, jest tutaj możliwości prezentowania danych czy przeliczania danych dużo więcej, na przykład procent sumy wiersza nadrzędnego czy procent sumy kolumny nadrzędnej. Te miary stosujemy do bardziej rozbudowanych tabel przestawnych, znaczy takich tabel, w których znajduje się więcej informacji w sekcji kolumny, wiersze czy wartości. O tym będziemy mówili sobie w przyszłości. Na koniec chciałbym pokazać, w jaki sposób do rozbudowanej tabeli przestawnej możemy dodać więcej wierszy podsumowań. Na razie wrócimy sobie do naszego standardowego wyglądu. Prawy przycisk myszy na danych, pokaż wartości jako, bez obliczenia, więc mamy w tym momencie klasyczny układ tabeli przestawnej. Dodamy sobie do naszej tabeli, do sekcji wiersze region, który przeciągam i umieszczam nad krajem. I teraz staję na pierwszym z tych regionów, Europa Południowa, prawy przycisk myszy, ustawienia pól. Proszę zwrócić uwagę, że w oknie dialogowym, które się pojawia, te sumy częściowe są wybierane automatycznie. Możemy wybrać brak, ale możemy wybrać ustawienia niestandardowe i w naszych sumach częściowych, w tych wierszach podsumowań będziemy mieli sumę i z kontrolem zaznaczę jeszcze średnią i maksimum. Klikając na OK, widzimy, jak zmieniła się tabela przestawna. Do każdej z części, do każdego regionu została dołączona suma częściowa, czyli takie podsumowanie. Europa Południowa suma, Europa Południowa średnia, Europa Południowa maksimum. I tak dla każdej sekcji. Raport tabeli przestawnej, który powstał po dodaniu tych sum częściowych, wygląda w następujący sposób. Jego wygląd możemy także automatycznie zmieniać. W tym celu najedziemy na wstążkę projektowanie
odnajdziemy listę rozwijaną, układ raportu. Ten układ raportu to jest forma kompaktowa, tak się nazywa. Jeżeli rozwiniemy tą listę, możemy pokazać ten raport w formie konspektu. Wtedy widać, że jakby każda kolumna jest tutaj wyszczególniona, a jest także pokaż raport w formie tabelarycznej, takiej bardziej ściśniętej. Tyle jeżeli chodzi o zaawansowane opcje dotyczące tabeli przestawnej.